Świat sprzyja kobietom. Od 60 lat my oddajemy mocz z naszymi estrogenami, środkami antykoncepcyjnymi, z hormonalną terapią zastępczą. Oczyszczalnie ścieku nie są w stanie tego oczyścić, pomimo że starają się na różnych technikach, nie są w stanie oczyścić wody. A więc panowie z każdą szklanką wody piją estrogeny. To jest hormon biznesu. I nisko testosteronowy mężczyzna, który prowadzi firmę, on będzie miał wieczne problemy. On nie będzie spał po nocach, on będzie wiecznie przemyśliwał, czy decyzje są słuszne i nie będzie podejmował korzystnych decyzji. To jest najbardziej kontrowersyjne zawsze. Zawsze z tego powodu mam wiele pytań, ale zaczynamy już o tym mówić coraz głośniej. Były czasy, kiedy musiałam się bardzo z tego spowiadać, ale dziś już nie muszę. Dziś zapraszam na rozmowę niezwykle ciekawą, gdyż moim i waszym gościem jest dr Ewa Kempisty-Jeznach, specjalista medycyny wewnętrznej, ale też medycyny męskiej. Posiada liczne certyfikaty międzynarodowe w tej dziedzinie, ale przede wszystkim ponad 30 lat doświadczenia klinicznego, w tym wieloletnią praktykę w Niemczech. Obecnie jest kierownikiem medycznym kliniki Sense Med Concept w Warszawie. Jest propagatorką holistycznego spojrzenia na zdrowie mężczyzn, gdzie łączy aspekty hormonalne, styl życia i psychikę. Jest autorką już 5 książek, m.in. Testosteron, klucz do męskości oraz Chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne. Ewa, dziękuję Tobie bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję, bardzo mi miło. Cieszę się, że będziemy dziś mogły porozmawiać o zdrowiu naszych mężczyzn. Ja też się cieszę, bo to jest bardzo temat inny. Chociaż ja zaczęłam na ten temat pisać już w 2014 roku. Wiem i byłaś absolutną pionierką. Dlatego tak bardzo się cieszę na tą rozmowę i jeśli pozwolisz, chciałabym zacząć tę naszą rozmowę od zacytowania Twojej wypowiedzi. Testosteron to ten jedyny hormon, który decyduje o całym życiu mężczyzny. Dlaczego? No bo to jest król. Wyobraź sobie, mężczyźni mają tylko jeden. My kobiety mamy szczęście. Mamy estron, estradiol, estriol, mamy progesteron i mamy ich testosteron. Oczywiście 10 razy mniejszy oni, więc możesz sobie wyobrazić, jakie libido mają mężczyźni. No ale wracając do tej historii związanej z testosteronem, dlaczego on jest taki królewski? Bo on decyduje o całym życiu męskim. My dzisiaj wiemy, że testosteron właściwie miesza się we wszystko. On się miesza zarówno w psychikę, jak i w wygląd ciała, w mięśnie. On się świetnie miesza również nawet w serce. My wiemy, że serca mężczyzn biją inaczej. To jest hormon też i libido, i seksu, ale i hormon mięśni, stawów, powięzi. I to jest wreszcie hormon produkcji czerwonych ciałek krwi. A w czerwonych ciałkach krwi jest hemoglobina, barwnik dający tą czerwień, a hemoglobina niesie tlen, a więc do tlenienia mężczyzny. No bo patrz ile aspektów. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy jest jakiś organ męski, który nie ma nic wspólnego z testosteronem. Po prostu na tym działa mężczyzna. Paliwo dla mężczyzny najważniejsze to testosteron. Tak. Jakie objawy mężczyzna w wieku 35-50 lat może zbagatelizować, a które powinny wzbudzić czujność? Nie wiem, takie jak na przykład zmęczenie, czy tam spadek libido, czy apatia. Czy to już są powody, żeby mężczyzna się zgłosił na przykład do ciebie? Absolutnie. Absolutnie to, co powiedziałeś, to jest kluczowe. Zmęczenie. Zmęczenie, brak humoru, brak zainteresowania, wychodzić z domu, Apatia. iść do pracy. Tak jest. Apatyczne zachowania, tak jak mówisz. Następnie, co jest bardzo ważne, libido. Już mu się tak nie chce. My myślimy, że może ma kochankę, myślimy, że może coś się dzieje z nim. Tymczasem problem leży w testosteronie. A w ogóle to i takie markotne zachowania i rozdrażnienie. To jest ciekawe, rozdrażnienie. Pomyłkowo wszyscy uważają, że bardzo wysoki testosteron, wysoki poziom testosteronu powoduje agresję, rozdrażnienie. Wytłumaczę, jaka to jest zasadnicza różnica, bo faktycznie też powoduje. Otóż testosteron jest hormonem opiekuńczym. To jest hormon lwa prowadzącego stado, lidera, dyrektora. To jest hormon biznesu, hormon człowieka odpowiedzialnego za innych i za kobiety i za rodzinę. I to jest opiekuńczy hormon, to jest ładny hormon, ale nie daj Panie Boże, ktoś stanie temu mężczyźnie napięcie, na palcach napięcie, no to jest koniec. To wtedy jest ta agresja. Wtedy się zaczyna to, co my uważamy, on bierze testosteron, to musi być agresywny. Natomiast sam z siebie ten hormon taki nie jest.
Ale gdy zauważymy rozdrażnienie, że byle co wyprowadza mężczyznę z równowagi, jak to w domu. Czasami powiesz, czemu nie wyniosłeś śmieci? Albo dlaczego tego nie zrobiłeś? To wzbudza agresję. I my nie rozumiemy dlaczego. To są nieadekwatne zachowania do tego, cośmy powiedziały. Jeżeli takie coś występuje w domu, to znaczy trzeba iść do lekarza i badać testosteron. Bo nie to jest koniecznie tylko do psychologa, jak grzebać w dzieciństwie. Właśnie. I tu jest największy problem, że za szybko i żony, i sami ci pacjenci się kierują do psychiatry bez zbadania swoich hormonów. Czy najpierw biologia, dopiero psycha tak naprawdę? Tak, to znaczy trzeba najpierw sprawdzić swój poziom hormonów. To jest właściwie nasza egzystencja. Nasza biologiczna podstawa, baza. Powiedz mi, przychodzi taki właśnie, posłuchał naszego podcastu albo żona, wysłała do ciebie, przychodzi i mówi, że właśnie ma objawy apatii, których wcześniej nie miał, jest ciągle zmęczona, kiedyś mu się ciągle chciało. Nic mu się nie chce. O właśnie. Co robisz? Na jakie badanie wysyłasz? Od czego zaczynasz? Absolutnie zaczynam tłumaczyć mężczyźnie, że tutaj problem może być nie w głowie, a w hormonach. Testosteron produkowany jest głównie w jądrach, w bardzo małej ilości w nadnerczach. Więc właściwie tu jądra decydują o zachowaniu się pacjenta, o jego produkcji testosteronu. No to tłumaczę wtedy pacjentowi, że powinien zrobić następujące badania. Przede wszystkim testosteron całkowity, jako baza. Przy okazji wiemy, do czego są zdolne jego jądra. Potem testosteron wolny, z którego on żyje. Bo on nie żyje z matki, którą produkują jądra, on żyje z dziecka, który zostaje na końcu. Jak ładnie powiedziane. I mamy przy okazji wrogów. Mamy wrogów, którzy tną mu ten jego testosteron, kradną, po prostu kradną. I to jest przede wszystkim hormon stresu, kortyzol, największy wróg. Im wyższy testosteron, tym niższy kortyzol i odwrotnie, im wyższy kortyzol, tym niższy testosteron. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że każdy ambitny facet, który nie tworzy jeszcze innymi środkami swojego testosteronu, o tym powiemy za 5 minut, to ten facet niestety, ale płaci swoją karierę, swoje jestestwo testosteronem. Czyli kortyzol, stres. Drugi. Czy kortyzol rośnie? Spada testosteron. Czyli teoretycznie każdy alfa zwierzę, każdy lider ma problemy z testosteronem. Następnie drugim takim hormonem, który kradnie na potęgę testosteronu, jest prolaktyna. Kiedyś prolaktyna należała tylko do kobiet. To był nasz hormon, myśmy karmiły piersią dzieci, miałyśmy wysoką prolaktynę. Dzisiaj wiemy, że prolaktyna jest hormonem emocjonalnego stresu mężczyzny. A ponieważ mężczyźni są coraz bardziej emocjonalni, po pierwsze my tego od nich wymagamy, żeby się zajął dzieckiem, żeby pojechał tu i tam, to pozałatwiał. Dał nam To wsparcie są emocjonalne. babskie zachowania, babskie czynności z przeszłości. I mężczyzna nie był do tego tak przyzwyczajony. A poza tym dzisiaj mężczyzna wprowadza również uczucia do swojej firmy. Wszystko stało się takie kompakt w nowoczesnym świecie i rośnie prolaktyna u mężczyzn. Trzecim wrogiem jest estrogen. Mężczyźni, i to jest ciekawe, to jest behawioralny hormon. Przebywając w gronie kobiet, co się coraz częściej zdarza, bo panie są prezeskami, panie są sekretarkami, panie są asystentkami, mamy coraz więcej kobiet wokół siebie i mężczyźni w tym otoczeniu dostają podwyższony poziom estradiolu, nie mówiąc już o brzuchu, bo w brzuchu jest enzym zwany aromatazą, który przemienia testosteron w estrogeny, a więc w brzuszku z każdym gramem tłuszczu mamy więcej estrogenów. No i świat się zestrogenizował. To, co chciałaś powiedzieć. Właśnie na co zwracam uwagę, pisząc w moich książkach, w tym Testosteron Klucz do męskości, ale i również w książce tylko dla mężczyzn, opowiadam, że świat sprzyja kobietom. Od 60 lat my oddajemy mocz z naszymi estrogenami, środkami antykoncepcyjnymi, z hormonalną terapią zastępczą. Oczyszczalnie ścieku nie są w stanie tego oczyścić, pomimo że starają się na różnych technikach, na nanotechnikach, na elektrolitach, nie są w stanie oczyścić wody z hormonów. A więc panowie z każdą szklanką wody piją estrogeny. Na dodatek bisfenol A w plastikowych butelkach, w opakowaniach plastikowych przechodzi również do produktu i do tej wody. I dlatego naprawdę nieszczęście, ale mężczyźni mają estrogeny. Więc trzeba to też brać pod uwagę jako jeden z ważnych czynników, który tworzy
estrogenu u mężczyzn. I wreszcie czwarty, o którym muszę powiedzieć, to jest najbardziej kontrowersyjne zawsze. Zawsze z tego powodu mam wiele pytań, ale zaczynamy już o tym mówić coraz głośniej. Były czasy, kiedy musiałam się bardzo z tego spowiadać, ale dzisiaj już nie muszę. Mam problem i miałam z ludźmi, którzy są wegetarianami. Oni nie przyjmują tego, w dalszym ciągu uważają, że odpowiednim stylem życia mogą naprawić swoje niedobory. Naprawią, jeżeli chodzi o żelazo chemowe, to mogą naprawić, ale jeżeli chodzi o testosteron, będzie im to bardzo trudne. W związku z tym zawsze namawiam mężczyzn i bardzo się cieszę, że zaczyna się o tym mówić coraz więcej, że mężczyzna powinien przynajmniej 3 razy w tygodniu zjeść jakiś dobry gatunek czerwonego mięsa. To jest albo wołowina, albo jagnięcina, powiedzmy, też może być dziczyzna. Czyli czerwone mięso. Drób nie jest czerwonym mięsem. Zawsze mi się pytają pacjenci, a nóżka z kaczki przecież jest czerwona. Tak, ale to jest drób, to nie jest to chemowe żelazo, które znajduje się tylko w wysokogatunkowych mięsach. Już lepiej wtedy kotlet schabowy, aniżeli powiedzmy nóżka od kaczki. Od zawsze czułam, że wszystkie normy, których nas uczą na studiach, potem badanie, które zlecamy pacjentom, to wszystko było budowane na jakichś normach opartych lata temu, głównie na mężczyznach. Dzisiaj już wiemy, jak bardzo my się różnimy, mężczyźni i kobiety. Jak bardzo mnie cieszy to, że ty podkreślasz to, że to mężczyzna potrzebuje tego mięsa dużo więcej niż kobieta. I że nawet jeżeli staramy się mądrze podchodzić do diety, to trzeba brać pod uwagę te różnice. Jeżeli chodzi o badanie same, też przecież jest bardzo dużo różnic pomiędzy nawet osobnikami danej płci, że może mężczyzna mieć genetycznie niższe poziomy hormonów i co wcale nie oznacza, że on będzie gorzej funkcjonować. Powiedz jeszcze kilka słów o tym, że to właśnie jest potrzebna ta wiedza specjalistyczna, żeby móc rozróżnić, kiedy to już jest problem, a kiedy to jest taka uroda tego pacjenta. Tak często powtarzam w wywiadach, jak powstają normy. Bierze się 1000 mężczyzn, robi się krzywą Gaussa, bierze się setkę ze środkiem i mówi się, o, to jest norma. Nie badamy norm w zależności od wieku, szkoda, bo przecież 70-latek nie musi mieć taki testosteron jak 18-latek, który jest w rewolucji hormonalnej. A poza tym mają prawo do życia ci, którzy są z bardzo wysokim testosteronem, wcale nie są bardziej męscy i ci, co mają niższy. Ewolucyjnie tak zaadoptowały się ich organizmy, że oni świetnie funkcjonują. Mają fenomenalny seks, mają libido, mają wszystko to, co ma mężczyzna, który według nas jest tutaj Bogiem w tym przedziale. Także to jest indywidualne. Trzeba patrzeć na objawy pacjenta. Normy są, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie się możemy czegoś spodziewać. Ale medycyna męska pokazuje indywidualność każdego pana w każdym różnym wieku. Opowiedz mi w takim razie o tym swoim słynnym algorytmie 5S. A właśnie, to jest taki mój autorski algorytm, który właściwie jest w każdej książce. Otóż twierdzę, że współczesnym życiem człowieka rządzi 5 literek S. Jeden jest minus, to jest kortyzol, to jest stres, ale są 4 plusy, którymi możemy to naprawić. To jest styl życia, sport, sen, seks i sposób odżywiania. Dzisiaj, gdybym pisała książki od początku z obecną wiedzą, dodałabym 6S i dodałabym tutaj do minusa, do stresu, dodałabym środowisko. Środowisko zatrute, zniszczone, na który mamy tak mały wpływ. I tutaj najmniej możemy zadziałać. Ale tymi 4 czynnikami potrafimy się temu postawić. Także to jest właśnie ten system i wydaje mi się, że on jest zawsze aktualny. Od 2014 roku jest wciąż aktualny. Czy często obserwujesz, że pacjenci z diagnozą depresji w rzeczywistości mają podłoże hormonalne, na przykład niski testosteron, wysoki kortyzol? Tak. Otóż to jest, Emma, spór od wielu lat między endokrynologami a psychiatrami. Psychiatrzy twierdzą, że depresja powoduje spadek testosteronu, a endokrynolodzy odwrotnie, że to właśnie depresję robi niski poziom testosteronu. Powiem ci tak, moje osobiste zdanie, bo to nie, może tak jest. Moje osobiste zdanie jest, że 90 wręcz procent ludzi ma najpierw spadek testosteronu, który rodzi depresję. Może dlatego, że zawsze dostaję takich pacjentów. Ja widzę, przychodzą od psychiatrów, mają po 3 leki, antydepresanty i mówią, że to im nie pomaga. No właśnie. A jak zaczniemy leczyć testosteron, no to
pomaga i odstawiamy pomału jeden antydepresant, potem drugi. I co jest jeszcze smutne, że wiele leków, są oczywiście wyjątki w tych lekach, ale wiele leków antydepresantów podwyższa prolaktynę i powoduje spadek testosteronu, a więc robi jeszcze gorszą sytuację, czyli pogłębia problem. Dlatego o tym się nie mówi, zobacz. Tak, dlatego twierdzę, że każdy pacjent, no wiesz, to powinna być doskonała współpraca między endokrynologiem a psychiatrą, ale psychiatra wtedy traci pacjenta. Dlatego, a ja uważam, że to powinno być w korelacji, wiesz, że można byłoby muskać pacjentów lekkim antydepresantem, ale tylko muskać małymi dawkami, natomiast głównie leczyć hormony i zobaczyć, bo przecież też całe życie nie możesz kogoś leczyć antydepresantem. W związku z tym uważam, że każdy psychiatra, i to się zaczyna już dziać, powinien pacjentowi powiedzieć, proszę najpierw zbadać swój cały, jak to mówią, hormone mirror, czyli zwierciadło hormonalne. W Niemczech to nazywaliśmy zawsze, bardzo mi się podobało, hormon Spiegel. I wtedy zobaczyć, jak to wszystko do siebie pasuje, bo hormony są pucle. I wystarczy, że jeden tam troszeczkę nie pasuje, to zaczyna wszystko się walić. I pierwsze idziemy zrobić hormony, drugie dopiero, gdyby one były wszystkie super, a nasz nastrój jest dziwny, idziemy do psychiatry. Po drodze można wstąpić do psychologa, który nigdy nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o pomoc w leczeniu zaburzeń hormonalnych. No właśnie, a przecież można jeszcze na tym pośrednim etapie z psychologiem połączyć z różnymi takimi rozwiązaniami holistycznymi, jak Mindfulness, tak, mindfulness, medytacja. Mindfulness, wszystko. Oczywiście, że I tak. spróbować wesprzeć najpierw tego mężczyznę bardziej holistycznie, a już w skrajnym przypadku ewentualnie włączyć antydepresanty, które też na swój sposób dają objawy apatii też, prawda? Tak. Więc to też No, jest... dzisiaj troszeczkę bardziej już zaczynamy wchodzić w ten system GABA, gamma-amylobutyresi, czy kwas amylomasłowy, który nie ma aż takich właśnie pierwiastków przyzwyczajeń. Jednak my mówimy, że antydepresanty nie dają uzależnień, ale jak człowiek się poczuje lepiej, to potem się boi to odstawić. To jest forma uzależnienia. Dokładnie tak. Psychicznego uzależnienia, nie fizycznego, prawda? Mi jest szkoda mężczyzn. A jak nie? Dlatego walczę o nich. Dlatego Emma walczy o nich od początku. Od lat. Od 2005 roku, kiedy uzyskałam ten tytuł lekarza medycyny męskiej. Notabene jest to międzynarodowy tytuł. Od tego czasu A jakże staram rzadki się... w Polsce. No, rzadki w Polsce, jestem jedyna, bo No to nie polski tytuł, że tak powiem. Wiesz, to jest kompleksowe spojrzenie na pacjentów. To jest rzadko dlatego, że nie ma takich dziedzin w Polsce, które by patrzyły kompleksowo. Od mózgu począwszy po stopy. Nas interesuje w medycynie męskiej serce i płuca i oskrzela i żołądek i wszystko jelito. Zwłaszcza, że to wszystko ma powiązanie przez receptory testosteronowe, o których mówiliśmy na początku. Wiesz, ja się zastanawiam, dlaczego nie wprowadza się tego na studiach. Dlaczego się nie wprowadza na studiach takiej specjalizacji? W ogóle nie mówię tylko o medycynie męskiej, mówię teraz o rozróżnieniu medycyny żeńskiej i męskiej. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Polski w 2014 właśnie roku, to zostałam zaproszona do telewizji na taką audycję i w tej audycji przed moim wystąpieniem wypowiadał się pan profesor z Centrum Zdrowia Dziecka, wybaczcie, ale nie powiem nazwiska, który powiedział, co on sądzi, zapytano go, co on sądzi o medycynie męskiej. Jaki nonsens, jaka głupota. Człowiek jest człowiekiem i tu nie ma żadnych różnic. To jest 10 lat, 11. Pełna kompromitacja, dlatego nie powiem nazwiska pana profesora, on będzie pamiętał. W każdym bądź razie, powiem ci szczerze, że się zastanawiam, jak on tego nie widzi. Przecież my działamy na hormonach. Hormony są bazą człowieka. Wszystko inne jest podporządkowane hormonom. Popatrz, żyjemy w ciągu ostatnich 50 lat o 30% dłużej. Hormony się za diabła nie dowiedziały o tym. I teraz popatrz. Kobiety dalej tracą miesiączki w 50, faceci dalej mają problemy z potencją, 45 już się to zaczyna. To się nie zmieniło, a żyjemy pod 90. Jeżeli poprawimy te hormony, czy na drodze naturalnej, czy terapią zastępczą, wszystko jedno, jeżeli je poprawimy, żyjemy w lepszej jakości dłużej. Co z tego, że żyjemy dłużej, jak jakość jest z tego życia beznadziejna? My musimy mieć jakość życia. Nam dzisiaj w świecie zależy najbardziej na jakości. A z jakością idzie przedłużanie życia, longevity. Ale wyjściowym
punktem jest jakość życia. I o to musimy dbać. A bazą do jakości życia są hormony. Interdyscyplinarne podejście do zdrowia Takie pacjenta. kompleksowe właśnie. Dokładnie. To jest bardzo ważne. podstawa. No nie można patrzeć na wycinek i leczyć wycinkowo pacjenta, bo my jesteśmy całością. Tak, a potem to nie pasuje do siebie. Wiesz, jak dasz leki pewne w pewnych sytuacjach chorobowych, to one nie pasują do innej choroby. A to na ogół jest tak, że Wykluczają. kardiolog dał to, nie myśląc, że to przecież psuje coś innego. Tak, To jest wchodzą w niestety, interakcje, potem ten najczęściej worek kardiologiczne leków rośnie. problemy są w tym przypadku. Najczęściej są takie leki, które nam psują różne rzeczy w układach męskich. Wydaje mi się, że połączenie na przykład kardiologa z endokrynologiem to jest genialna rzecz. Powinni siedzieć obok siebie, gabinet przy gabinecie i się zaprzyjaźnić. No, także to są takie rzeczy, o których warto mówić. A jak odróżnić na przykład tą depresję pierwotną od tej właśnie związanej z niedoborem testosteronu? Możesz tylko na podstawie badań. Tylko No na... nie możesz inaczej. Wszystko, obraz depresji wygląda zawsze depresyjnie. Nie wiesz, czy ona jest endo, czy egzogenna. Pamiętasz, że nas uczono w dokładnie, szkole, tak. że egzo to jest ze środka, ta właściwie taka... Endo. Tak, endo jest ze środka, tak. A egzogenna jest z tych czynników egzogennych, Tak. czyli tych wszystkich czynników, które są w Środowisko. świecie zewnętrznym, środowiska. I nie jesteś w stanie tego zobaczyć, rozmawiając z pacjentem. Ty musisz sprawdzić jego hormony. Jeżeli one są wszystkie w normie, no to masz wtedy absolutnie, wiesz, że to jest endogenna depresja i tutaj nie masz z egzon. A czy u mężczyzn z umiarkowaną właśnie taką depresją, czy taka czasem terapia hormonalna jest w stanie wykluczyć potrzebę w ogóle korzystania z leków antydepresyjnych? Tak, Zdarzają ci się absolutnie. mężczyźni, którzy trafiają do ciebie Absolutnie, całkowicie. Właśnie na tym polega ten dowcip, że 90% pacjentów niepotrzebnie bierze antydepresanty. i ty ustawiasz ich w taki Tak jest, sposób, że absolutnie terapia hormony hormonalna... wystarczą, tylko widzisz, jest bardzo ciężko, jeżeli pacjent już bierze rok albo 1,5 roku antydepresanty i przychodzi do ciebie badać hormony. Te hormony są już troszeczkę zniszczone też przez te antydepresanty z tą prolaktyną, o czym mówiliśmy. Poza tym ten pacjent się boi to odstawić, jest mu bardzo trudno psychicznie odstawić. Jeżeli przychodzi dziewiczy, bez naruszenia go przez leki psychiatryczne, to wtedy widzisz te hormony, je regulujesz i jest wszystko okej. Ale w drugą stronę już jest bardzo trudno. Oczywiście to się też udaje. Też ci pacjenci sami chcą zejść z odpowiednich dawek, ale jest to jednak uzależnienie. Zobaczymy zaraz, czy terapie hormonalne nie są uzależnieniem, bo znam takich mężczyzn, Oczywiście, którzy tak że się są. rozkochali. Ale kochana, oczywiście, że są. Emma, oczywiście, że są. Wszystko, co jest dobre dla człowieka, No co właśnie. czuje, że ci daje energię, daje ci siłę, Poczucie sprawczości w ogóle do sprawczości, mężczyzny. stanowczości, decyzyjności. Wiesz, ja zawsze mówię, testosteron jest też hormonem biznesu. Facet, który prowadzi biznes. Chce, żeby on szedł dobrze. Musi być stanowczy, decyzyjny, pewny siebie. A to są właśnie walory testosteronu. Te 3 rzeczy, które łączą biznes z testosteronem. Czyli nisko testosteronowy mężczyzna, który prowadzi firmę, on będzie miał wieczne problemy. On nie będzie spał po nocach. On będzie wiecznie przemyśliwał, czy decyzje są słuszne i nie będzie podejmował korzystnych decyzji. Bo w biznesie to jest niestety ryzyko. I to ryzyko niweluje testosteron. Czyli to jest hormon biznesu. To jest hormon dobrego humoru. To jest hormon seksu. To jest hormon dobrego kochanka. No powiedz sama, czy nie jest to genialny hormon faceta? Słuchaj, no myślę, że piosenka Kai Testosteron nigdy nie miała takiej wagi, jak po dzisiejszej twojej wypowiedzi, jest testosteron królem hormonów. No dobrze, no to w takim razie jakie te formy tego testosteronu, tej terapii stosujesz? Co polecasz? Kiedy to są żele, kiedy injekcje? Co komu? A to jest bardzo indywidualne. Widzisz, Emma, na tym polega cały dowcip, że to nie jest siłownia, w której wszyscy dostają ten sam testosteron i biorą go i się cieszą. Chwała Bogu, że tak nie jest. No, więc O tym mam nadzieję, że też przede powiesz wszystkim- kilka tak. słów. Ja w ogóle się dziwię, wiesz, że można zaufać swoje zdrowie trenerom. To znaczy, ja ich uważam za bardzo mądrych ludzi. Ja i leczę trenerów i rozmawiam z nimi i też wymieniamy doświadczenia. Ale uważam, że duet trener i lekarz to jest najlepszy duet. Nie można tylko i wyłącznie uzurpować sobie bycia lekarzem i odwrotnie. Ja też nie mogę się mieszać, bo ja się na tym nie znam do końca. Ja tylko wiem, że masz robić sport, jaki. W tej chwili widzisz, że to zmieniło. Kiedyś mówiliśmy, że tylko aero, cardio, 3 razy w tygodniu, 45 minut. Teraz mówię, nie, facet musi siłówkę, facet musi robić siłówkę, interwały. Facet Kobieta musi też. działać. Tak, ale Tak. fajne, że to i, Więc to i się do wieku zmienia. dopasowujemy treningi, że w Tak. tym wieku możesz to, Tak. a w tym wieku Dlatego musisz... jest potrzebny trener. On jest do tego idealny. To jest jego praca, on się na tym zna, a w ogóle dużo lepiej niż ja. W ogóle się na tym nie znam w porównaniu z nim, z jego wiedzą. Ale też nie powinien za bardzo płacić w te hormony, bo potem ja zbieram żniwa tego, kiedy przychodzą do mnie pacjenci i mają problemy. Nie tylko ty, my wszyscy.
Cała branża medycyny potem zbiera, że nie ma. Właśnie, więc to jest duży problem. Mhm. W związku z tym uważam, że terapia musi być dopasowana do wieku, do predyspozycji danego człowieka, no i przede wszystkim trzeba się zapytać, czy jest w okresie rozrodczym, czy chciałby mieć dzieci, a wiesz, jak jest z dziećmi w obecnych czasach. Ja zawsze cytuję profesor Shannon Swen, która opowiada, że w 2045 roku, ona jest z Monsignor University in New York, zawsze to cytuję, bo to jest takie naprawdę troszeczkę przerażające, że w 2045 nie będzie można zapłodnić w krajach wysoko rozwiniętych kobiety na drodze naturalnej, tylko będzie in vitro. W ogóle od tego zacznijmy, że w tej chwili prowadzi się w ośrodkach naukowych badania, które tworzą plemniki ze skóry. No to jest przerażające, słuchaj. Pomyśl, to jest przerażające. I na to wpływu nie mamy. Środowisko absolutnie na pierwszym miejscu, a stres na drugim. Młodzi mężczyźni mają bardzo słabej jakości Tak. nasienie. Za moich czasów, aż nie chcę się przyznawać kiedy, bo tam zaszachrowałyśmy trochę z tym mówieniem, ile ja mam lat doświadczenia lekarskiego, to teraz ci powiem tak, że za moich czasów, to nie, moja mama tak zawsze mówiła, 70% było zdrowych plemników o prawidłowej budowie ruchomości. To była podstawa, każdy facet tak miał. Dzisiaj, jak przychodzi ma 4%, to się Kilka cieszymy, procent, dokładnie. bo to można zapłodnić kobietę. Większość przychodzi 2%, 3%. Są zdziwieni. I wcale nie brali testosteronu, który zamyka troszeczkę plemniki. Po prostu tak mają. Więc to jest przerażające. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką się pytam, jak z tą prokreacją? Czy mamy ochotę na nią, czy nie mamy, czy już mamy trójkę dzieci? Wiesz, jak ktoś ma trójkę dzieci, to ja już nie mam żadnych wyrzutów sumienia. A jak chcę mieć Wtedy mu piątkę? pomagam. No może mieć czwarte, to już ma tego pecha, dlatego się go pytam. Ale jak powiedzmy twierdzi, że już skończył prokreację, no wiesz, zawsze mówię to, proszę sobie zamrozić plemniki, jeżeli pan nie jest pewny siebie. Swoich decyzji, swojego życia z tą kobietą. Na wszelki wypadek. Czyli to się stało takie Są możliwości. absolutnie salonowe. Słuchaj, się idzie, zamraża plemniki. Młode dziewczyny zamrażają komórkiowe i Tak. bardzo dobrze. Dlaczego biorąc nie? pod uwagę w takich Dlaczego nie? Wtedy realiach. jestem pewny, że zostawię potomka na tej ziemi. W związku z tym pierwsze pytanie, czy rozrodczość? Jeżeli tak, to dajemy terapię, która mobilizuje jądra do produkcji testosteronu. Jeżeli ktoś powie, mam już trójkę dzieci i jeszcze mam 2 od patchworkowej rodziny od mojej obecnej żony, no to kochana, to już nie ma co. To wtedy naprawdę idziemy w hormonalną terapię zastępczą. Oczywiście musi mieć też wiek. Jest po 40, 45 i mówi, ja teraz już chcę mieć life quality. No to tak, to oczywiście. Hormonalna terapia zastępcza. No tak. Oczywiście możemy jeszcze podnosić suplementację, która też robi cuda. Dokładny Opowiedz zestaw, troszkę o tym. cudowny zestaw, który można zrobić z suplementów, też niesamowicie podnosi testosteron. Nie do wiary, ale to prawda. A do tego dodajesz sport, oczywiście, który ci robi produkcję testosteronu przez twoje jądra. To czy nie twoje akurat nie, ale mówię o mężczyznach. Więc produkcja testosteronu zwiększona, plus nałożone do tego pewne suplementy, to potrafią Właściwe zrobić lepszą odżywianie. jakość i ilość i ruchliwość plemników. Czyli mamy możliwości, ale wtedy trzeba zrezygnować z sauny, zrezygnować z wąskich majteczek, nie jeździć po 100 kilometrów dziennie na rowerze. Nie siedzieć z nóżkami założonymi jak my. Tak, jedna tylko na po drugą. męsku. Tak, to jest nasze, kobiece. Tak jest. Starać się unikać podgrzewania, na przykład siedzeń w samochodzie w zimie. Wiele jest takich rzeczy. Proste, zobacz, jakie proste w sumie narzędzia, a jednak są bardzo ważne. Bardzo ważne. Jądra muszą być chronione przez Całe mężczyzn. szczęście, że wraca moda na takie szerokie spodnie u mężczyzn, Prawda? że już w obcisłych Prawda? Ja dżinsach się nie będą nawet chodzić. polubiłam. Powiem ci, bardzo mi się podobają Mi ci w też. szerokich spodniach. Mi też. Wcale nie muszą lubiłam patrzeć. zaznaczać Tak. wszystko, co mają. To jest troszeczkę tajemnica, jakie u nas Tak dobre. jest. Poza tym, wracając jeszcze do takich nowoczesnych stylów życia, no mężczyzna musi dbać o te swoje jądra. W ogóle mężczyzna jest bardzo dziwnie zbudowany. Zwróć uwagę, ewolucyjnie. Jądra lubią zimno. Prostata kocha ciepło. Jest w środku brzuchu. Jądra są na zewnątrz. Dlatego natura wyrzuciła. Oni to muszą wiedzieć. Oni to muszą wiedzieć. I dlatego muszą o to dbać. A ja od razu ciebie zapytam. Jestem mamą niespełna 3-letniego synka. Gratuluję, wiem o tym. I jak wiesz właśnie. I no nie ukrywam, że nie dałam rady, nie podołałam temu, żeby mój syn dorastał bez pampersów. Niestety to było zbyt duże wyzwanie dla mnie i tak cały czas gdzieś tam Nienormalne mam wyzwanie według wyrzuty. mnie.
Mówię ci całkiem szczerze, każdy nas siusiał do pieluszek. Dobrze mamy pampersy. Tylko właśnie widzisz, coraz głośniej się mówi o tym, że ten kryzys z płodnością Też z między pampersów, tak. innymi Ciepło. jest spowodowany tym, że młodzi chłopcy, małe dzieci mają przegrzewane te jądra właśnie w pampersach. I teraz powiedz mi, To czy nasze widocznie pieluszki za dawnych czasów. byłyby lepsze, Z tetry co? byłyby lepsze. No właśnie, nie? wiem. No ja mam może to sumienie, że nie gotowane wystarczyło przez mi nasze sił mamy. na to, tak. Straszne. Żeby w taki sposób zadbać o mojego synka. Czy ty myślisz, że ten temat będzie coraz szerzej poruszany, czy... Myślę, że wymyślą inne pampersy. Nie takie Chłodzące? grube. Nie takie grube. Będą coraz lepsze produkty, które nie będą, może będą nawet nie miały efektu ocieplania. Nie pytaj się mnie, to sztuczna inteligencja wszystko wymyśli. Take a time. Nie wiem. W każdym razie to na pewno też odgrywa rolę. I może te matki też, wiesz, my dzisiaj szukamy punktów zaczepnych. Dlaczego? To jest bardzo dużo czynników. To nie jest tylko te pampersy. Jeden. To jest bardzo dużo różnych czynników na przestrzeni życia. Na przykład gorące kąpiele. Ja mam pacjenta, który przez pół godziny dziennie się kąpał w gorących wodach. On kochał wannę. On tam nabierał sił, on się relaksował. Kochał wannę. Dzisiaj nie ma w ogóle plemników. Także trzeba takie, wszystko złoty środek Arystoteles. Trochę tego, trochę tamtego. Starać się jak najszybciej te dzieci z tych pampersów odciągnąć, żeby to były pierwsze góra 1,5 roku, nie dłużej. To jest ważne. Żeby odpiluszkowywać Tak, jak no najwcześniej. niestety trzeba z nim siadać na nocnik i ćwiczyć. No taka Powiedzieć, prawda. twoje jądra, synu, są ważne. No Zadbajmy na o nie 1,5 teraz. roku, ja akurat nie rozumiem. Ale kodowanie od dziecka. Tak. No dobrze, a jak kontrolować bezpieczeństwo takich terapii? Powiedz mi, No, trzeba czy jak badać. często, czy jak już ktoś się zdecydował i prowadzisz taką terapię hormonalną, to jak często wskazane są badania kontrolne? To jest też indywidualne. Taki, I co w taki ogóle monitorować? czasokres to jest 3 miesiące, niekiedy pół roku. To jest pytanie, czy odblokowujemy te jądra, po jakim preparacie. Są preparaty, które wymagają równoległego odblokowania. Są preparaty, które wymagają raz na pół roku. Są takie, które raz w roku. Wszystko zależy od predyspozycji danego człowieka, od jego przyszłościowych planów, od wielu rzeczy. Od tego, że jądra maleją przy tym Miód na moje terapii. serce, czyli tak naprawdę personalizacja Absolutnie. absolutna. Absolutnie. Podawanie, dlatego tak walczę z tymi siłownianymi historiami, bo tam nie ma personalizacji. Tam bierzemy raz na tydzień, a jak ktoś chce, to co 5 dni, a powinno być co 3 tygodnie. Słuchaj, to jest problem. Problem braku indywidualnego podejścia do człowieka. No i Każdy braku jest naprawdę świadomości u tych inny. młodych mężczyzn. Ale w ogóle, wiesz, cały dobór suplementacji, dobór peptydów, które są takie modne i coraz więcej się o tym mówi, dobór antyoksydantów, to wszystko musi pasować, to wszystko musi grać, bo sobie narobimy szkody. I znowu po latach, po 10 latach, tu będzie siedział ktoś na moim miejscu i będzie opowiadał o szkodach, jakie wyrządziły te rzeczy. Więc to wszystko, dzisiejsza wiedza jest bardzo daleko. Bardzo daleko. Podejrzewam, że ta sztuczna inteligencja to przyspieszy i wydaje mi się, że dzisiaj możemy bardzo już dobrze ustawić danego człowieka, danego pacjenta Bezpiecznie. przy odpowiedniej wiedzy. Potrafimy go ukształtować, że nie będzie miał objawów ubocznych, bo najgorsze są side efekty, objawy uboczne. Tego się boimy w tych wszystkich właśnie historiach, którymi leczymy. Pamiętaj, że my poprawiamy life quality, my poprawiamy jakość życia. W końcu ty możesz żyć z małym testosteronem, no będziesz drętwa, martwa, no ale to należy do życia. No to bądź taka jesteś i koniec. Ale po co? My Jak można chcemy inaczej? żyć w dobrej jakości. A dobra jakość musi niestety mieć swoje przełożenie na odpowiedni dobór leków. I rozumiem, że właśnie wykonując takie badanie, regularnie kontrolując tą terapię, zawsze można podjąć decyzję o tym, że przerywamy lub zmienić dawkę, znowu dopasowując Tak do jest, jak indywidualnych mówisz. potrzeb. Tak jest jak mówisz, dlatego że lecząc testosteronem dosyć często równolegle mamy wzrost estrogenów. Estrogeny z kolei powodują tę emocjonalną prolaktynę i musisz wiedzieć, jak to dopasować, żeby też nie robić danemu człowiekowi problemów na dłuższą metę. Więc ja najczęściej tak to układam, że raz w miesiącu bierzemy jakiś lek anty, żeby to pamiętać, żeby od pierwszego każdego miesiąca. Teoretycznie. I zawsze do tego rozumiem, że dokładasz jakby te wszystkie czynniki stylu życia,
Jak dieta, sen, regulacja Tak, sport emocjonalna i stresu. Seks, kochana, to jest bardzo ważne. Co zalecasz? No co zalecam, jeśli chodzi o seks? No, No wiesz jasne. co, Emma. Dobrze, już, żartuję. Jeżeli chodzi o seks, oczywiście, że musi być jak najczęściej. To należy do życia męskiego. Mężczyzna powinien, że tak powiem, wypuścić nasienie ze swojej prostaty, no bo prostata, Czysta biologia. czysta biologia. Tak nas natura Wtedy, stworzyła. Tak jest. I wtedy nie dochodzi do zakażeń dróg moczowych i prostaty. To jest bardzo fajna profilaktyka przeciwko nowotworom prostaty. To jest seks, częsty seks. No i poza tym to jest cudowna technika wyciszenia, nie uważasz? Zamiast się wyciszać, to po prostu przechodzisz w inny świat, się odkorowujesz. W tym momencie Buduje się więź fajna między partnerami. to ty zawsze do tej uczuciowości to przyjdzie jeszcze. Poczekaj, bo to z miłości ma być oczywiście. Więc Nie to zawsze będzie. tam ciągnie. No, więc to jest jasne. Do tego to jest większe przeżycie tego wszystkiego. Seks się robi piękny w momencie, kiedy on jest połączony z miłością. On wtedy jest pełny. Wtedy masz te wszystkie piękne neuroprzekaźniki w mózgu, które tam wariują w tym momencie, robią taką małą rewolucję, która potem cię czyni radosnym w życiu. Tam walczy serotonina, oksytocyna, dopamina, tam się dzieją cuda. I to Bogu dzięki, że tak się dzieje, bo inaczej będzie brała swoje główne zadanie noradrenalina uspokojeniowa. Tego nie musimy koniecznie. My musimy tam poruszać tymi Są neuroprzekaźnikami. filozofie duchowe, które porównują orgazm, szczególnie ten męski, do tego takiego bliss, Tak, że to jest w czasie ten moment, pogody. że to jest taki moment, Tak, kiedy złej pogody. najbliżej mężczyzna jest Burza, właśnie tego. burza Tak. hormonów przechodzi w Tak, taki typowy błysk. bardzo ponoć potrzebny do tego, żeby być kreatywnym i ciekawie przeżywać swoje życie. Wszystkim do pewności siebie, do radości, zadowolenia z siebie, bo ty po seksie jesteś zadowolony. Nie wszyscy usłyszą pewnie dobitnie, że jeśli już chcielibyśmy skorzystać z takiej terapii, to niezwykle istotnym elementem jest zgłoszenie się do specjalisty, który poprowadzi taką terapię. Nie wolno podążać za modnymi terapiami tak. siłownianymi, że to są zbyt poważne rzeczy. A jakie są główne przeciwwskazania, tak żeby to wybrzmiało, żeby zanim ktoś podejmie taką decyzję, że ominie tego specjalisty i pójdzie na łatwiznę, to żeby tam w głowie zostało, że jakie są przeciwwskazania? Nowotwory. Mhm. Nowotwory, hormony, testosteron w ogóle jest anabolikiem. Anabolik wszystko powiększa, przyspiesza, a więc przede wszystkim absolutne wykluczenie procesów nowotworowych. To jest pierwsza rzecz. Druga, prokreacja. Jak chcesz się rozmnażać, to możesz sprowokować własne jądra, ale jak to mówią, warać od testosteronu. Wtedy nie. Nawet z odblokiem. Bo to nie zawsze się spełnia, dlatego że mamy mniej plemników, więc oszczędzajmy je po to, żeby mieć dzieci. Albo zamroźmy nasienie i wtedy możemy się zdecydować. Widzisz, to jest tak indywidualna rozmowa z lekarzem, to musi być compliance, musimy sobie ufać, musimy sobie to powiedzieć i w tym momencie wiemy, która droga jest najlepsza. A nie łatwiźnie idę do studia i biorę zaraz testosteron. To nie jest ta droga. Można też suplementacją, jak mówiliśmy, można naprawdę dobrać to idealnie pod człowieka. To jest skrojone na miarę. I też jesteś w stanie na takiej wizycie dla takiego pacjenta, który się boi, bo już naczytał się, boi się podjąć takiej terapii, bo wie, że ryzyko i tak dalej, to ty jesteś w to stanie jest znowu wytłumaczyć. niesłuszne. No właśnie. To jest powiedz o tym niesłuszne. troszkę. Bać się testosteronu to też jest niesłuszne, dlatego że my musimy, powiedzieliśmy, żeśmy przedłużyli długo życie. Powiedzieliśmy o 30%. Tylko właściwie podejść do tego I wystarczy. nie dowiedziały się o tym jądra. I przestały produkować. A jeszcze stres dodatkowy i to środowisko, no to już w ogóle. W związku z tym my musimy podjąć taką decyzję. Tylko wybór której metody, wybór jak to robić, żeby to było wszystko w ramach nieszkodzenia człowiekowi. Pamiętasz, jak nas uczono? Primum non nocere? Przede wszystkim nie szkódź. Więc to jest najważniejsze w całym podjęciu tej terapii. I wtedy, jeżeli to razem podejmujemy i właściwie to jest lekarz odpowiedzialny trochę za tą terapię, my współpracujemy. Dlatego uważam... Dlatego cały czas kontrolujesz, sprawdzasz, Tak. jak ta terapia przechodzi. Wiesz, z czego startujemy. No i pacjent mi mówi, jak się czuje. To jest niezwykle ważne. Ten compliance, ta współpraca, te odniesienie się tego pacjenta do tych wszystkich rzeczy, które oczekuje. Czy on jest zadowolony z tego? Czy ta terapia daje mu w końcowym efekcie pozytywne faktory, czynniki. To jest fajne.
Słuchaj, no to powiedziałaś, myślę, że na tyle dużo, że i nawet przymówiliśmy troszkę do młodych mężczyzn, którzy Zbyt pochopnie podejmują tak, tą tak, decyzję. Zbyt pochopnie, bo potem mogą mieć problemy właśnie z rozrodczością i przede wszystkim z odstawieniem tego. A przy okazji, pamiętaj, to musimy zaznaczyć. Testosteron podawany z zewnątrz hamuje własną produkcję. Więc jeżeli go mamy, no jak można być mordercą na własnym testosteronie? Czyli trzeba bardzo ostrożnie podejmować te decyzje. no, musi też Mądrze, wystarczyć nam na długo. inteligentnie, w współpracy z lekarzem i podejmując niekiedy decyzje na całe życie. To jest świetna terapia, ale ona musi mieć przesłanki. Jeżeli Przyda na ktoś miarę. ma niski testosteron, jeżeli ktoś potrzebuje, bo też nie wiesz, może faktycznie był w tej grupie, gdzie miał tak dużo tego testosteronu i on nawet jest w normie, ale go potrzebuje. Symptomy, rozmowa, objawy i wtedy decyzja. O, to jest takie najbardziej rozsądne podejście do tej terapii. No tak, wracamy do tego, że jeżeli wizyta u lekarza trwa 7 minut, to z całym szacunkiem nie da rady. No wiesz, to jest poprawienie stylu życia. To nie jest wizyta u lekarza, który leczy cię z chorób, albo nawet z profilaktyki przeciwko, powiedzmy, cukrzycy czy cholesterolowi. Tu chodzi o to, czy krążenia chorobą. Tu chodzi o to, że to jest podjęcie terapii poprawiającej styl życia. To jest podobnie jak mundziarne odchudzanie. Wiele jest takich terapii, które dzisiaj są terapiami do poprawy jakości życia i jego przedłużania. Health span tak zwany. Tak jest. Tak, że To chcemy, nie jest- nie tylko chcemy żyć dłużej, ale Tak, chcemy ale być w formie. jakość, Oczywiście. tu i teraz. Co z tego, że mi obieca, że będę żyła po 90, jak niedługo będę bala. Rozumiesz? To chodzi o to, żeby mieć tą jakość życia na dziś, na jutro i żeby ona się nie psuła tą terapią i nie robiła jedno pozytywne, a drugie negatywne. A czy świadomość w ogóle tych męskich problemów hormonalnych rośnie u nas w kraju? Wydaje mi się, że bardzo. Cieszę się z tego powodu, bo już 10-11 lat walczę o to, żeby ten testosteron zrobił się salonowy, bo nie ma innego wyjścia. I powiem ci, wyraźnie widzę, że coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej pań różnych zakłada różne poradniki dla mężczyzn, różne sympozja dla mężczyzn, ratujmy mężczyzn. Ty piszesz książki. Ja pisałam w 14 roku, żeby ich ratować. Porównywałam ich do dinozaurów, że też wyginęli, więc trzeba o nich dbać. No więc cieszę się, że to się dzieje, bo to jest też moja taka misja. A czy właśnie myślisz, że też warto by było edukować lekarzy pierwszego kontaktu, Absolutnie. żeby Absolutnie. przynajmniej z tyłu głowy mieli? Absolutnie. Bo to się nie dzieje. na razie. Edukacja. No mi się wydaje, że już firmy, Powoli. które sprzedają ten testosteron, są zainteresowane troszeczkę, żeby to bardziej stało się modne. No, obojętnie kto do tego dąży. Najważniejsze, żeby to zostało w głowach. Wydaje mi się, tak ja w dalszym ciągu uważam, że studia medyczne powinny w XXI wieku ulec lekkiej modyfikacji, tak jak powiedziałaś, modyfikacji. Otóż powinny bardziej brać pod uwagę współczesne czynniki ryzyk, powinny brać pod uwagę różnice płci, a nie być tak konserwatywnym, jakie są do tej pory. Jakieś mogłabyś nam takie nowinki ze świata w kontekście tego, jakie są standardy dzisiaj tych terapii hormonalnych i co na przestrzeni ostatnich lat się zmieniło i co już wiesz, że będzie się zmieniało, że już wchodzą... Są nowe trendy, to są leki biologiczne, używane przede wszystkim do leczenia chorób autoimmunologicznych i nowotworów, polegające na replikacjach DNA, RNA i tak dalej. I druga noga to są peptydy. Jeżeli chodzi o peptydy, no i antoksydanty, prawda? Antoksydanty i peptydy. Ja krótko powiem, co to Kochamy, są prawda? peptydy. I jedno i drugie. Tak, bo bardzo modny się stał tircepamid, którego biorą i kobiety, i mężczyźni na odchudzanie, który ma bardzo wiele efektów, powiedzmy ubocznych, które są dla nas bardzo pozytywne. Longevity efekty. Tak, są bardzo pozytywne. Oczywiście. Natomiast cegiełką, która nas buduje, to jest aminokwas. Dom, z którego składa się 100 cegiełek, to jest białko. Czyli 100 cegiełek potrzeba aminokwasu, żeby powstało białko, a między pierwszym a 99 to są peptydy. Są bloki składające się z aminokwasów. Im mniejszy blok, tym mniej objawów ubocznych. To jest jasne, bo się łatwiej te aminokwasy łączą. Mamy bardzo dużo tych aminokwasów, mamy bardzo dużo tu możliwości i teraz właśnie nauka bada różne połączenia peptydów, jak one będą działały, jak one działają, ich objawy uboczne. I to jest prawdopodobnie przyszłość obecnych, nowoczesnych leków. Teraz chciałabym, żebyś na koniec przymówiła może do takiego 40-latka, który właśnie budzi się zmęczony, ma poczucie, że jakąś lekką depresję ma. Od czego zacząć? Nie wszyscy pewnie będą mieli okazję trafić do ciebie. Część będzie musiała posiłkować. Poczytać książkę. Nie zachwalam książek. Chodzi o to, że
Przede wszystkim, nawet jeżeli lekarz pierwszego kontaktu, czy w ogóle jego lekarz zaufania, nie da mu skierowania, nie pójdzie sam sobie zrobić całkowity i wolny testosteron, niech od tego zacznie. I się zorientuje, jak tutaj wygląda sytuacja. I przeczyta książkę, bo już tam będzie dużo... No, książkę, może zobaczyć trochę podcastów, bo już troszeczkę też ich nagrałam. Nawet posłuchać naszego podcastu jeszcze raz i wtedy będzie dokładnie wiedział, co ma zbadać. I od tego zacząć. To jest pierwsza rzecz. A potem dalej szukać jakichś andrologów, endokrynologów, znaleźć sobie lekarza zaufania. W ogóle ja uważam, że w XXI wieku to lekarz powinien być przyjacielem pacjenta, w dosłownym tego słowa znaczeniu. To ma być coach. Ja mam być coachem. Ja mam cię coachingować. Ja muszę być tą osobą, która tobie sprzedaje wiedzę, ale ty wybierasz. Na końcu ty musisz ze mną współpracować. Ty masz powiedzieć tak, nie. To jest nowoczesna medycyna. Bo każdy z Już nas nie odpowiedzialny możemy. za swoje Tak zdrowie, jest. a lekarz właśnie być naszym takim przewodnikiem, Tak jest. coachem. Idealnie to powiedziałeś. Przewodnikiem, coachem. Ja daję tematy. Ja mówię, proszę to sobie wygooglować, proszę to zobaczyć na GPT, proszę to zobaczyć na DeepSeeku, co chcesz, sobie oglądaj. I wtedy wróć do mnie z powrotem i dyskutujmy. Bo musisz wiedzieć o sobie więcej. W XXI wieku nowoczesny mężczyzna musi, przynajmniej choć podstawy wiedzy o swoich hormonach, musi mieć, o swoim życiu, o swojej jakości życia. Jak on tego nie ma, to jest słabe wszystko, bo nie jest w stanie wtedy wymagać nawet od lekarza pewnych terapii, pewnej wiedzy nawet. I to jest niezwykle ważne, żeby znaleźć, złapać tą chemię z tym lekarzem. Jeżeli ci ta chemia nie pasuje, to uciekaj od tego lekarza, zmieniaj, bierz następnego. Dlatego, że psychosomatyczny element w leczeniu odgrywa kolosalną rolę. Musisz się rozumieć z lekarzem. To musi być twój Zaufać przyjaciel. mu. Jak on jest, to ci wszystko pomoże. Pamiętaj, ta sama tabletka, napisana na recepcie i dana ci bez słowa i ta sama z porozumieniem, z przekonaniem działa zupełnie inaczej. My jesteśmy tak zbudowani. My jesteśmy homo sapiens, człowiek myślący. Gdybyśmy byli tylko homo, tylko człowiek, byłoby łatwiej. To bardzo ładnie tłumaczy efekt placebo przecież między jest. innymi. No dobra, kochana, zostały mi 2 pytania, które zawsze Ojej. dodaję na koniec. Ojej, już się boję. Nie bój się, myślę, że akurat w twoim przypadku nawet jestem skłonna wierzyć, że nawet domyślam się, jakie to będą odpowiedzi. Jaka jest twoja misja, Ewunia? No, wiadomo, właśnie ta medycyna męska, właśnie ci mężczyźni. Chcę pomóc, chcę zapobiec tragedii, która się odbywa A nasza w rodzinach, która się odbywa w domu. Tragedii posiadania mężczyzny z niskim testosteronem. upadku męskości w ogóle. Tak, upadku męskości, braku tych plemników, tej silnej depresji męskiej, która już wynika z tego, że nie może mieć tych plemników, że nie może mieć dzieci, że ma problemy. Dzisiaj medycyna potrafi wiele zrobić, dlatego warto chodzić do lekarzy z tym problemem i to wcześnie go odkrywać. Nie czekać, aż będzie późno, już przy depresantach, przy różnych innych metodach leczenia. Zacząć od hormonów. Hormony są bazą życia człowieka. To jest moja misja, żeby przekonać facetów. Każdy musi znać swój testosteron. Całkowity i wolny. To jest baza. O, Panowie, każdy musi znać poziom swojego testosteronu. no jasne. I ostatnie już pytanie. Jakie 3 nawyki życiowe lub wybory uważasz za kluczowe dla zachowania zdrowego, długiego i szczęśliwego życia? Już trochę o tym powiedziałaś. No, ale podsumujmy. miłość, ruch. Miłość to jest pierwsze. To nas buduje. Relacje. Ruch i odpowiednie jedzenie. To są takie, jak mi każesz czy, ja bym to jeszcze rozwinęło, seks, o tamto, ale każesz mi to proszę bardzo. Miłość jako pierwsze. To się łączy z wszystkim. Z seksem, z życiem, z radością, z chęcią powrotu do domu. Regulacją z chęcią stresu. aktywności. O, właśnie, regulacją stresu. 2, aktywność. Musimy się ruszać. I 3, musimy odpowiednio jeść. To są bazy. No wiadomo, że musisz spać i tamto, ale to są takie bazy. Ewunia, bardzo ci tobie dziękuję. Mam niedosyt i myślę, że się Ja spotkamy ci dziękuję jeszcze. bardzo, Emma. Dziękuję państwu też. Siedzi z torebką i piękna kobieta. To jej się nie podoba, to chciałaby zmienić. Mówi, że chce zmienić kości policzkowe, usta, chce zmienić nos, chce zmienić. Byłem przerażony. Mi się to nie do końca zgadza. Dlaczego my nazywamy akurat w tym przypadku Ozempic Face, jeżeli dokładnie takie same skutki będą, jeżeli pacjent schudnie te 15 Inaczej chudniemy. Kto zrobił takie badanie i porównał te twarze? Jest to totalny game changer w medycynie estetycznej. U nas jeszcze niedoceniany. Skóra męska jest inna, zabroniona jest feminizacja. Z toksyną też trzeba bardzo uważać, szczególnie w obrębie czoła, bo jest zupełnie inaczej się zachowuje toksyna botulinowa u mężczyzn. Ja mam aż ciary, jak to opowiadam.